Cześć, witam Was w odcinku, którego dawno nie było na kanale. Chodzi mi o serię Moja makieta. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać układ ścieżek na makiecie. Jak są ułożone ścieżki, jak są połączone, z czego są wykonane, a także chciałem troszeczkę pokazać, jak wykonane jest oświetlenie budynków. Także zaczynamy. Na początek powiem, że ścieżki na makiecie w zamyśle miały być tak ułożone, żeby był logiczny ciąg, jak ja to nazywam, żeby każda ścieżka była po coś, miała swoje uzasadnienie. I może zacznę od dworca. Tam mamy taki wyjazd z makiety drogą asfaltową. Następnie mamy parking i to jest logiczne połączenie. Skądś tam przyjeżdża samochód, parkuje samochód na parkingu, przy dworcu pasażerowie wysiadają i przesiadają się na pociąg. Następnie z peronów można się dostać, z tego pierwszego można się dostać do tych zabudowań tutaj oraz tutaj przez te ścieżki oraz schodki, więc można się tutaj dostać do całego kompleksu budynków na lokomotywowni. To jest taka jedna linia. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o same ścieżki, wykonane one są z piasku przywiezionego z plaży, przesianego, takiego jaśniutkiego, drobniutkiego piasku. Najpierw jest oczywiście pomalowane podłoże, następnie jest posmarowane wikolem, na to posypany piach, potem jest to znowuż zakrapiane wikolem, już takim rozcieńczonym i na wierzchu znowuż delikatnie posypane taką mgiełką. Ja tu mam taki piasek, pokażę Wam. Jeszcze mam go dosyć sporo. O, trzymam go w takich butelkach. Zobaczcie, jaki on jest drobniutki. Taki drobniusieńki piach. Mam go jeszcze sporo, mam takie dwie butelki jeszcze. Więc wszelkiego rodzaju takie nasypy, ścieżki, o tutaj gruntowe, odpowiednio ewentualnie dodaję jeszcze troszeczkę barwnika do wikolu i powstają różne odcienie właśnie tych ścieżek piaskowych, czy też gruntowych. Tutaj właśnie też będzie usypana taka górka z piasku. Najpierw oczywiście jest wykonane takie sztuczne takie podłoże, żeby tego piasku mniej schodziło i potem to będzie obklejone, obsypane piachem. Tutaj co jest wymalowane, tu też będę robił ścieżki, ale o tym za chwilę. Wracając jeszcze do tematu asfaltu. Ten asfalt jest także robiony z piachu, wikolu oraz dodatku czarnej farby i troszeczkę gipsu. No i to potem sobie tak wyrównywałem, walcowałem i wyszedł taki fajny właśnie asfalt. Dobrze. Kolejną ścieżką, w zasadzie ciąg ścieżek, którą by się należało zająć, to jest tamta ścieżka. Nie wiem, czy każdy to zauważył na przejazdach. Tam spod tego tunelu wyjeżdża samochód i tam jest ścieżka gruntowa. Może przenieśmy sobie ten samochód. O, tak. Tam stamtąd wyjeżdża, powiedzmy, wyprowadzona jest ścieżka gruntowa i ona się rozgałęzia właśnie na ten jeden domek wiejski, tutaj na drugi. To powinno być troszeczkę przesunięte. Przy sprzątaniu makiety nieraz się to wszystko przesuwa. Tam jest kolejny domek, tutaj prowadzi na przejazd do jeziorka. Tutaj znowuż jest ścieżka prowadząca do domku wiejskiego i następnie mamy wyjazd poza makietę przez ten szlaban lub w prawo tutaj przy nastawni. Następnie jedziemy do domku dróżnika. Domek też nam się troszeczkę przestawił. Tak ma być.
Jedziemy tutaj tą cieniutką ścieżką. Tutaj ja może troszeczkę kamerę przestawię. Wypłaszczę ją. O, taką ścieżką i mamy do wyboru znowuż. Skręcamy sobie tutaj przez tory na ten cały plac. Skład taki otwarty. O, tak to z daleka wygląda. Lub lecimy sobie dalej do takiego budynku biurowego. A następnie dalej tutaj do tego silosu. Tu zwróćcie uwagę, że są schódki postawione na ścieżce. Tu jest dojście do ścieżki. Tu droga leci za tym silosem dookoła. Od tej strony na schódki peronowe. I dalej znowuż może być przez tory. I możemy jechać w lewo. Tutaj do budynku magazynowego jest przejście. I dalej do składu otwartego. Więc to jest takie powiązane. O, tak z daleka jeszcze pokażę. A tam z tyłu jest taka techniczna dodatkowa ścieżka, żeby można było objechać tutaj cały kompleks tej kopalni. No i tu się to wszystko nam kończy. Jakie plany jeszcze co do ścieżek? Więc tak, wraz z rozbudową makiety zdecydowałem, że będę musiał doświetlić tutaj jeszcze te ścieżki, więc tutaj co jakiś czas będą powstawiane lampy oświetleniowe, będzie to fajnie wyglądało, tak mi się wydaje. Poustawiam tych lamp dosyć sporo na tej właśnie ścieżce jednej, głównej prowadzącej do całego tego kompleksu tutaj. Ile tych lamp dokładnie wyjdzie, jeszcze nie wiem. Tutaj będę musiał najprawdopodobniej tutaj przy torach wykarczuję sobie ten trawniczek. Jak już będę miał zaszutrowany, będę wiedział co gdzie ma iść. I tutaj poprowadzę ścieżkę tędy do tej stróżówki. No i potem tak jak tutaj już jest namalowane, co mogliście pewnie widzieć w jednym z odcinków, wyznaczałem sobie trasy ścieżki. Tutaj będzie przebiegała ścieżka. Właśnie taka piaszczysta. Potem to się będzie wszystko z tym łączyło. Tutaj będzie ścieżka do domku. Tu jest ścieżka do tego domku, bo nie wiem czy to widać. O, tu będzie. Tam dalej jest ścieżka. Wjazd w zasadzie w tą bramę. No i tutaj pod tą choinkę oczywiście będzie wjazd na tą rampę. Jak to wszystko wyjdzie? To wyjdzie w praniu. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ścieżki. Także mają one swoje, powiedzmy, uzasadnienie. Jedyną rzeczą, która nie ma chyba połączenia na makiecie, jest ten stawik tutaj. Ale on jest takim raczej naturalnym zbiornikiem, w założeniu nieuczęszczanym przez ludzi. Więc to tak zostaje. Być może powinna tu być jakaś ścieżka taka delikatna, żeby można dojść. Zastanowię się nad tym i zastanawiałem się jeszcze kiedyś nad ścieżką tutaj, w tym miejscu, żeby sobie można przejść od tej strony do lokomotywowni. Ale tutaj wysypać taką ścieżkę to nie będzie problem, po prostu trzeba będzie zedrzeć śrubokrętem tą trawkę, podsypać piaskiem i zobaczymy. Ale tak jak mówię, będę takie rzeczy robił w momencie, jak będę się zajmował już aranżacją tutaj na gotowo tego terenu na rozbudowanej części. Dobrze, to przechodzimy do drugiej części, jaką są oświetlenia budynków i widzimy się za chwilę. Dobrze, więc wracamy w temacie teraz oświetlenia budynków. Ja może pogaszę troszeczkę świateł, żeby było lepiej to wszystko widać. Także tu sobie zgasimy to jedno wielkie światło. Zgasimy sobie też tutaj to światło i drugie. Odpalimy sobie światła tutaj. Cyk.
Jeszcze muszę pogasić kilka świateł, bo jest za jasno. Rozbudowałem ostatnio oświetlenie sufitowe i naprawdę... O, może to zostawimy tylko. Dobrze, więc tak. Jeżeli chodzi o sygnalizację, czyli wszystkie semafory, są one podłączone do torów, do magistrali, także czerpią prąd z tego samego źródła co lokomotywy, więc to jest zautomatyzowane w ten sposób. Jeżeli chodzi o budynki, to każdy budynek ma swoje oświetlenie. Tu mamy budynki te techniczne, przy lokomotywowni jest lokomotywownia, mamy budynek nastawni, domki wiejskie też są oświetlone. Mogę je wszystkie tutaj, tak jak jest tutaj opisane, każdy budyneczek mogę wyłączyć osobno. Ten się wyłączył, potem tamten. I tak mogę każdy budynek osobno wyłączać, przełączać. Osobno mogę także wyłączać wszystkie lampy oświetleniowe na peronach oraz tam w lokomotywowni i tutaj te lampy w kopalni. Pokażę jeszcze, jak mam zrobione dokładniej właśnie to oświetlenie. Tutaj mam wstawiony taki regulator jasności. Potencjometr w zasadzie, tak należałoby powiedzieć. I tym potencjometrem mogę sobie regulować, zobaczcie, natężenie tego światła aż do pełnego zgaszenia. Tak to wygląda. Budynki tutaj na głównym dworcu też podzieliłem. Jak to zrobiłem? Budynek jest w środku całkowicie pusty, więc tutaj wstawiłem sobie takie przegrody w tych miejscach, a do każdego segmentu zainstalowałem na suficie 3 paski, po jednym pasku LEDowym. Jeszcze pokażę, jak zrealizowane jest oświetlenie na peronach. Spróbuję to pokazać, podjeżdżając tak niziutko kamerą. Tam jak zauważycie, są przyklejone paseczki od spodu, a przewody do tego poprowadzone są tutaj w tych cieniutkich słupkach w dół pod makietę. I tak to jest zrealizowane. Jak sobie tak podjadę kamerą, kurczę, nie wychwyci mi tego, bo to jest za nisko, ale na niektórych ujęciach z filmów widać. Właśnie co drugi segment jest zrobiony taki właśnie paseczek. I tak to wygląda. No i jeszcze tylko chciałem szybciutko pokazać, jak wygląda makieta, gdy załączone jest tylko i wyłącznie oświetlenie na makiecie. Więc jakość filmiku nie będzie jakaś super, ale spróbuję to pokazać. Tutaj mamy właśnie część kopalni. Tutaj mamy dworzec. Prawidłowe oświetlenie jest takie, czyli jest dużo ciemniej. Lecimy dalej. Tutaj mamy cały kompleks lokomotywowni. I także mniej więcej wygląda to tak. Więc nie jest to takie jasne jak na kamerze. I tutaj mamy wioskę. I w rzeczywistości mniej więcej tak to wygląda. Jeżeli chodzi o zwykłe budynki, to tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Po prostu od środka jest przyklejona taśma LEDowa. Druciki są przyłapane klejem na gorąco, żeby nie było ich tak widać za bardzo przez okna, żeby nie latały. No i kabelek, jak widzicie, wędruje prościutko pod makietę. A pod makietą spróbujemy pokazać. Nie wiem, czy się to uda. I jest podłączony dalej do instalacji, a dokładniej do tego przycisku. Zobaczcie. Tak samo zrealizowane są lampy. Też kabelki idą od spodu. I tutaj mamy opis lampy peronowe. I oczywiście możemy
możemy te lampy przełączać. A pozostałe budynki oczywiście zostają podświetlone. Tak samo mamy tutaj wytwórnię tłucznia, jak ja to nazwałem. Więc jest tak zrobione, że każdy element oświetlenia mogę osobno jeszcze dodatkowo wyłączyć. Takie opisy mogliście zobaczyć czasami na filmach do poszczególnych budynków. Mamy nastawnię osobno i w nastawni też się wyłącza oświetlenie. Osobno lokomotywownia. Zazwyczaj wszystko mam włączone. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli odcinek się podobał, to zapraszam do zalajkowania, zasubskrybowania i trzymajcie się gorąco. Cześć.